Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego filmu i wejść w program Patreon. Witam Was serdecznie w kolejnej części malowania obrazu. Dzisiaj, zgodnie z porą roku, będziemy malować jesień. Zastosujemy tutaj kilka bardzo ciekawych technik malarskich. Będziemy dzisiaj pracować farbami olejnymi. Popatrzcie, przygotowałam sobie tutaj na paletach różnorodne barwy, no i oczywiście mnóstwo kolorów związanych z jesienią. Oczywiście sporo bieli jak zwykle, jest czerń do przyciemniania, ale również oliwkowy odcień zieleni pojawił się na palecie, różnego rodzaju odcienie żółci po ochrę, również siena palona, no i różne odcienie czerwieni, pomarańczu, oranża. Przygotowałam sobie oprócz tego oczywiście olej, tutaj w kubeczku. Mam dwa takie czyściutkie, piękne nylonowe pędzle, które będą nam służyły do odpowiednich rozmazów. Szpachelki, 3 rodzaje, różna, popatrzcie, wielkość szpachelek, od najmniejszej do największej. No i oczywiście różnorodne pędzle. Pędzle zarówno szczecinowe, które doskonale nadają się chociażby do tapowania, ale także nylonowce i cienkie, najmniejsze pędzle, tak zwane kałanki. Zaczniemy sobie od zagruntowania, jak zwykle, płótna. Dzisiaj malujemy na sporym kwadracie. Bierzemy sobie na początek pędzel nylonowy i spróbujemy szybciutko, delikatnie zagruntować całe płótno. Oczywiście przydają się do tego rękawiczki, bo farby olejne niestety mocno brudzą. No i szmatka bawełniana, zawsze do przecierania pędzli. Stosujemy zawsze w zasadzie kilka, pamiętajcie, pędzli podczas malowania farbami olejnymi, tak aby kolory nie mieszały, nie brudziły się nam za bardzo. Natomiast te czyściutkie pędzle zawsze gdzieś zostawiamy właśnie do takich delikatnych rozmazów. Zaczniemy sobie od zagruntowania. Pobieram niewielką ilość oleju i delikatnie postaram się zagruntować moje płótno. Dzięki takiemu zabiegowi farby dużo lepiej później się wchłaniają, rozmazują, ale też należy uważać, żeby nie przesadzić z ilością, no mogą się nam aż za bardzo tak naprawdę rozlewać. Więc wszystko z umiarem. Płótno bawełniane bardzo ładnie wchłania mi olej. Po takim szybciutkim zabiegu gruntowania warto jest nawet delikatnie taką bawełnianą ściereczką przetrzeć to płótno, tak aby pozbyć się nadmiaru tego oleju. I dobrze. Szybki zabieg i mamy już w zasadzie płótno przygotowane. Dzisiaj pokażę Wam, jak namalować niebo, wodę i drzewa. Wszystko oczywiście w barwach jesiennych. Zaczniemy sobie od położenia takiej linii, która będzie nam wyznaczała pozornie horyzont. Posłuży mi do tego właśnie taki niewielki nylonowy pędzelek. Delikatnie takim brązikiem zaznaczymy sobie mniej więcej w połowie naszego obrazu taki obszar. To będzie to miejsce, gdzie będziemy malować niebo oraz jakby odbicie lustrzane nieba w wodzie, czyli te same barwy będą się pojawiać, tylko że jakby odwrotnie. Biorę sobie teraz taki pędzel, po prostu, zobaczcie, szczecinowy, dosyć twardy i postaram się szybciutko zacząć od bieli. Na pędzlu było odrobinę koloru niebieskiego, on mi gdzieś tutaj przebija, ale to nie jest problem, bo chciałabym, aby w niebie również pojawiło się odrobinę błękitu.
Tutaj zrobimy taką linię, gdzie pojawi nam się gdzieś tam w oddali zamglony jeszcze krajobraz. Te same kolory od razu na dół położymy. Czyli tak jak już powiedziałam, odbicia. Dobrze, weźmiemy teraz drugi pędzel, już zupełnie czysty i użyję teraz takiego koloru bardzo jasnego żółtego. To się nazywa żółć napolitańska, ponieważ będę chciała pokazać tutaj już bardzo ciepłe niebo. To samo oczywiście będzie się działo tutaj na partii wody. Jeszcze sporo bieli. Te miejsca tutaj wzdłuż mojego obrazu będą absolutnie najjaśniejsze. Warto więc tutaj dać więcej zdecydowanie bieli, która będzie przepięknie później współpracowała z innymi barwami. Dobrze, teraz dodamy sobie troszeczkę innych barw. Tutaj z tyłu chciałabym, żeby pojawiło się odrobinę takiego różu, połączę to z błękitem paryskim. Pojawi mi się taki ładny, delikatny, subtelny fiolet. I przełamię to od razu odrobiną brązu. Ciemny brąz z fioletem bardzo dobrze współgra i daje nam w olejach taki bardzo subtelny zawsze odcień. Poza jasnymi kolorami w moim pejzażu pojawią się oczywiście spore kontrasty i to jest na tym etapie już bardzo istotne, żebyśmy również popracowali tymi kontrastami, szczególnie po brzegach. Prowadzimy sobie więc brązy. I odrobinę czerni. Ta czerni sprawi, że inne kolory zaczną robić się takie subtelne, wchodzące leciutko w taki stonowany, ciemniejszy odcień. Nie musimy pracować bardzo szybko farbami olejnymi. Pamiętajcie, że farba olejna bardzo wolno schnie, więc Wy naprawdę możecie robić to absolutnie powoli. I tak ta farba nam się później bardzo ładnie będzie rozmazywać z innymi kolorami, będzie bardzo długo chciała z nami współpracować, w przeciwieństwie do farby akrylowej, bo jak wiemy, w farbie akrylowej trzeba pracować szczególnie przy robieniu tła bardzo szybko i sprawnie. Dodaję sobie błękitu paryskiego do moich brązów i czerni. On również bardzo dobrze nam się będzie łączył z innymi ciepłymi barwami, dając taki delikatny kontrast. To samo zrobię po drugiej stronie, ponieważ tutaj pojawią się drzewa, które będą dawały nam dosyć intensywny cień. Na razie to wszystko jeszcze wygląda, moi kochani, tak po prostu nieco niechlujnie, ale za chwilę przy rozmazach wszystkie barwy przepięknie zaczną nam się ze sobą łączyć. Więc nie musimy specjalnie tutaj zbyt długo się męczyć nad wprowadzaniem tak naprawdę tych pierwszych kolorów. Tutaj sporo czerni połączonej z błękitem paryskim. I to są właśnie prawdziwe barwy jesieni.
Dobrze. Następnym pędzlem wprowadzę sobie troszeczkę teraz ciemnych takich czerwieni połączonych z brązem. To będzie taki troszeczkę już podkład pod to drzewo. Popatrzcie, karmin w bardzo ładny sposób będzie się łączył tutaj z delikatnymi fioletami, z brązami. Da nam taką bardzo subtelną później poświatę. Odrobina czerni. Wiecie, takie też ciekawe połączenia. I po drugiej stronie podobna sytuacja, ale tym razem do karminu dodam ciemnej zieleni. I zobaczcie, jak pięknie będzie współpracował ten kolor. Pojawi mi się taki bardzo, bardzo ciekawy, złamany odcień. Podczas malowania jesieni nauczmy się bawić złamanymi barwami. Przypomnę tutaj, że istnieje 3 takie zestawy kolorów, które łamią siebie nawzajem, dając nam takie bardzo delikatne i bardzo ciekawe nowe barwy. Między innymi pierwszą taką parą jest czerwień i zieleń. Czerwień w połączeniu z zielenią, w zależności od proporcji, będzie nam dawała odcienie od brązów przez takie złamane, różne, zgniłe zielenie tak zwane. I teraz w zależności od tego, którego koloru damy więcej, takie odcienie powstaną. Innym takim zestawieniem może być na przykład pomarańcz i kolor niebieski oraz fiolet i żółć. To są bardzo ważne 3 zestawienia, które łamią nam inne barwy. Popatrzcie, tutaj przebija zieleń, po dodaniu czerwieni tworzy nam się po prostu z tego bardzo ładny, ciekawy brąz, wchodzący nawet lekko w fiolet. No dobrze, mamy sobie takie pierwsze zestawienie barw, które silnie na obrazie, popatrzcie, kontrastują. Mamy bardzo mocne niebo, jasne, świetliste, które doskonale odbija się dodatkowo w wodzie. Dodajmy sobie teraz do tego takich mocniejszych żółci i oranży. To będzie takie bardzo właśnie typowe dla jesieni. Dodam nieco więcej pomarańczu. I jasnej czerwieni. Ta jasna czerwień często jest nazywana wermilią. Wprowadzimy troszeczkę już tej czerwieni również na nasze drzewa. Dobrze, kochani, na tym etapie postaram się powprowadzać troszeczkę obiecanych rozmazów, więc zaczynamy sobie zawsze od najjaśniejszych kolorów. Pracuję w różnych kierunkach. Tam, gdzie chcę, żeby barwa mi się bardziej roztarła, żeby kolory się połączyły, naciskam pędzlem nieco mocniej. I co jakiś czas oczywiście przecieram o moją ściereczkę bawełnianą. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ uzyskujemy w tej chwili połączenie różnych barw. Celowo wyciągam, popatrzcie, te barwy tutaj w górę, w stronę jasnych miejsc. One dadzą mi już w tym momencie taką pierwszą poświatę drzew, które będą tutaj rosły. Uwielbiam farby olejne właśnie za ten cudowny rozmaz. I gęstość powoduje, że nie wszystko od razu się rozściera i powoduje to fantastyczny efekt. To samo zrobimy po drugiej stronie.
Dodamy sobie tutaj więcej bieli i troszeczkę oleju, tak aby farba dobrze zaczęła współpracować. Rozcierając w różnych kierunkach, tworzymy taką barwę i plamę zupełnie, popatrzcie, nieokreśloną do końca. Fiolet również bardzo udelikatnił się. Popatrzcie, cudownie połączył nam się z tym fioletem. I wszystko jest już cudownie zamglone w trzecim planie. Przechodzimy sobie teraz do wody. Tutaj ma być naprawdę bardzo jasno, ponieważ te odbicia światła muszą się pojawiać tak jak w lustrze. Te wszystkie kolory to będą odbicia drzew, które urosną nam po obydwu stronach naszego pejzażu. Oczyszczę sobie troszeczkę pędzel i dodam jeszcze więcej jaśniutkiej żółci, czyli tej żółci napolitańskiej. Wprowadzę jeszcze nieco do wody. Ale ciutko zaburzę naszą taflę wody. Będzie wyglądała jeszcze bardziej naturalnie i biel. No dobrze, widzicie moi drodzy, że z takiego pozornego chaosu, pozornego wprowadzenia byle jak farb, po dobrym rozmazie farbami właśnie olejnymi pojawia się nam bardzo interesujący już całkiem profesjonalny podkład do namalowania obrazu. Na tym etapie będziemy sobie budować już roślinność. Teraz popracujemy sobie troszeczkę szpachelką. Wezmę sobie taką średnią szpachelkę, średniej wielkości i postaram się nanieść troszeczkę brązów połamanych z odrobiną od razu czerni. W bardzo ciekawy sposób od razu pojawi mi się troszeczkę lądu.
Takie połączenie szpachelki z fakturą na takim bardzo delikatnym rozmazie jest zawsze niezwykle efektowne w malarstwie, szczególnie w farbach właśnie olejnych, gdzie te rozmazy są naprawdę takie lustrzane. Wprowadzę sobie również do tej czerni, do tych ciemnych kolorów odrobinę mojej tej zieleni, takiej oliwkowej, ponieważ jesienią również gdzieś ta zieleń przybija, a zieleń oliwkowa jest wybitnie taka subtelna. Tutaj na pierwszym planie, czyli najbliżej nas, będą widoczne nieco dokładniejsze roślinki, trawki zrobimy i te faktury również powinny być zawsze bardziej intensywne, no i powinien się pojawić mocniejszy kontrast w związku z tym. Pamiętajmy oczywiście o perspektywie, która nam zawsze mówi, że wszystko, co jest bliżej nas, jest bardziej szczegółowe, wyraziste, dokładniejsze, bardziej kontrastowe, a im dalej idziemy w głąb obrazu, tym wszystko oczywiście staje się mniej intensywne i mniej wyraziste. Pociągnięcie szpachelką od dołu w górę przy większej ilości nałożonej farby dają nam bardzo ciekawy, taki ładny efekt nakładania od razu roślinności. Tutaj jest taki główny punkt nasłonecznienia całego naszego pejzażu. W związku z tym pamiętajmy, że światło będzie się rozchodziło nam promieniście, co oznacza, że wszystko, co jest po brzegach, będzie ciemniejsze i będzie się rozjaśniało, im bliżej oczywiście jest światła. Także barwy w tą stronę powinny również zacząć pojawiać się jaśniejsze. Prowadzimy więc teraz troszeczkę więcej czerwieni, przełamanych delikatnymi brązami, no oczywiście na koniec będziemy wprowadzać najwięcej światła. Dobrze, zajmiemy się teraz podkładem po drugiej stronie. Będziemy pracować w podobny sposób, ale nie oczywiście identycznie, żeby obraz nie był zupełnie takim odbiciem z obydwu stron. Tutaj będą większe drzewa, tutaj mniejsze. Troszeczkę zmienimy sobie kształt naszej płaszczyzny, na której będzie rosła jakaś roślinność. No i od tego miejsca sporo mi się już cienia pojawi. Dobrze. Niektóre
fragmenty teraz również przetrę pędzlem, tak aby połączyły mi się ładnie tutaj z tą płaszczyzną pod spodem. Chciałabym od razu sprawić takie wrażenie, że te fragmenty lądu również odbijają mi się ładnie w tafli wody. Pociągając delikatnie pędzelkiem w górę, popatrzcie w dół, takimi mocniejszymi ruchami od razu maluję roślinność, a także odbicia w wodzie. Chcę, żeby obraz był taki bardzo malarski. Dobrze, po tej stronie zrobimy jeszcze podobną sytuację. Również popracujemy nad roślinnością i odbiciami w wodzie. Teraz zupełnie czystym pędzlem spróbuję sobie jeszcze oczyścić troszeczkę miejsc, które mi się gdzieś zbrudziły, a chciałabym, żeby były naprawdę takie bardzo czyste i klarowne. Dlatego potrzebujemy, pamiętajcie, zawsze sporo pędzli. Wyciągnę sobie nieco światła w tą stronę, od środka jadąc. No dobrze, boki mamy zaznaczone, teraz przechodzimy sobie do namalowania pni naszych drzew. Spróbuję do tego użyć szpachelki tej największej. Ona delikatnie umaczona w oleju oraz w farbie da nam taką możliwość stworzenia ładnych, ciekawych pni. Dosyć szybko i efektownie. Popatrzcie, musimy sobie umaczać tą szpachelkę zupełnie tak kantem, boczkiem. Odpowiednio manewrując, stworzymy sobie bardzo ładne, szybciuteńkie, piękne pnie. Bardzo subtelne, ponieważ cały podkład pod spodem, popatrzcie, jest jeszcze mokry. W zasadzie głównie szpachelka tak naprawdę daje radę pracować na mokrym.
szybciuteńkie gałązeczki, bardzo subtelne do tego, mogą się poparcie pojawić od razu. Tutaj pracuje bardzo intensywne światło, więc te drzewa również nie mogą być zbyt agresywne. One są mocno prześwietlone. Oczywiście, jeśli chcemy zrobić nieco grubszy pień, łączymy szpachelką ze sobą dwie strony. To, co robiliśmy na początku, jest teraz bardzo istotne, dlatego że to buduje nam jak gdyby z tyłu kolejne drzewa, które gdzieś tam są daleko i są zamglone. Gdybyśmy zaczęli od tego etapu, nie bylibyśmy już w stanie po kolei wykonać tego, co dzieje się teraz obecnie właśnie z tyłu. Dobrze, nadajmy teraz nieco światła naszym pniom. Podobny manewr, tylko teraz z jaśniejszymi odcieniami. I dosłownie delikatne, leciuteńkie kreseczki pokazujące jeszcze zmianę kolorystyczną, zmianę oświetlenia. Dobrze. Po drugiej stronie zrobimy bardzo podobny manewr, aczkolwiek chciałabym, żeby te drzewa wychodziły już gdzieś stąd, w związku z tym będą znacznie szersze pnie. Główne drzewo, na którym się skupimy, będzie oczywiście sięgało do samego końca blade runu i wyznaczymy je w taki sposób. Łącząc oczywiście teraz cały środek. Z drugiej strony to samo, wyznaczając sobie od razu bardzo ładną, prostą linię. Szpachelka właśnie bardzo ładnie jest w stanie zbudować nam taki pień bardzo szybko, efektownie, zostawiając przy tym jeszcze ciekawe struktury. Dobrze, i po tej stronie analogicznie do światła spróbujemy nieco jeszcze oświetlić nasz pień. Delikatne ruchy, za każdym razem przecieram szpachelkę. To jest tutaj bardzo istotną rzeczą. I z drugiej strony odwrotnie, nieco sobie przyciemnimy. No i oczywiście tutaj dół będzie zacieniany. Dobrze, teraz troszeczkę gałęzi oczywiście
Tutaj nieco szersze te gałązki oczywiście się pojawią. One dają przepiękny kontrast na tym bardzo jasnym tle naszego nieba. I pamiętajcie oczywiście, że gałęzie muszą wychodzić z różnych stron drzewa. One nie mogą być zbudowane jedynie po dwóch stronach, bo wyglądałoby to bardzo nienaturalnie. W związku z tym starajmy się pracować tak, żeby również jakby emfaz z naszej strony te gałęzie gdzieś w sposób naturalny wychodziły. Nauczcie się manewrować szpachelką w sposób bardzo łagodny, pracując nią sobie w różnych tak naprawdę kierunkach, ponieważ linie szpachelką wcale nie muszą być malowane tylko sztywno i prosto. I do tego zbudujemy sobie jeszcze jedno drzewko, takie bliźniacze, wychodzące sobie tutaj obok. Dobrze. Kilka jeszcze małych, drobnych konarów na dole, jakichś odnóży roślin. Odrobinę ciemnego koloru. Troszeczkę oliwki, gdzieniegdzie również pokażmy, że tu odrobinę jeszcze gdzieś zieleni, podobnie jak po tej stronie zostało. Dobrze, moi kochani, mieliśmy już rozmaz jako jedną technikę. Popatrzcie, pojawił się rozmaz tam, gdzie są drzewa bardzo daleko. Popracowaliśmy szpachelką. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób możemy tak naprawdę budować liście. I znowu przejdziemy do kilku różnych sposobów. Tym razem zaczniemy sobie od drzew, które są dalej w naszym drugim planie, bo trzeci w zasadzie plan to są tutaj te rozmazy. Natomiast te drzewa już pojawiają się bardziej na pierwszym planie, zdecydowanie bliżej. Więc co zrobimy tutaj, aby nasze liście były takie bardzo subtelne, malutkie, delikatne. Zastosujemy tutaj technikę tapowania. Ona będzie tutaj chyba najbardziej adekwatna. Do tapowania potrzebujemy pędzel szczecinowy. I uwaga, może być nawet taki duży pędzel szczecinowy. Możecie sobie taki pędzel zakupić w jakimkolwiek nawet sklepie budowlanym. Im taki prostszy, bardziej zwykły, bardziej rozczapiżony, tym tak naprawdę lepiej. Co robimy z takim pędzlem? On musi być suchy. Ja go wcześniej niestety myłam wodą, więc tak porządnie go staram się wysuszyć o szmatkę, o ściereczkę. I teraz postaram się po prostu wziąć trochę farby od góry, nakładając tylko tym pędzlem. Teraz zobaczę, jak to wygląda na palecie. Farby nie może być ani za mało, ani za dużo tak naprawdę. Troszeczkę brązu. O, myślę, że mniej więcej, mam nadzieję, że widzicie to w kamerze, mniej więcej tak to powinno wyglądać. I teraz staram się po prostu pionowo, bardzo delikatnie dotykać w taki sposób, żeby nanieść leciutko, subtelnie podkład z listków na moje drzewa, które są bardzo daleko. Popatrzcie, jeżeli pnie są tak cienkie i tak subtelne, no jakie muszą być te listki, prawda? Nie możemy ich namalować na grubo w żaden sposób. Jeżeli weźmiemy nawet mały kałanek, to popatrzcie, jaka będzie różnica. Czasami osobom, które się uczą u mnie malować, wydaje się, że im mniejszy pędzelek, tym subtelniejszy listek. A tutaj popatrzcie, maczam sobie w tym momencie kałanek w farbie i próbuję wykonać taki listek.
wychodzą mi pojedyncze, całkiem spore liście. Natomiast dzięki zastosowaniu właśnie takiego szczeciniaka te listki są tak maleńkie jak igiełki, więc warto jest o tym pamiętać, że taki duży pędzel czasami daje nam zdecydowanie subtelniejsze wrażenie chociażby tapowania na obrazie. I leciuteńko dotykając, nanoszę, oczywiście przekręcając pędzel w różnych kierunkach, tak żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie. Nanoszę sobie po prostu subtelne, delikatnie listeczki na moje drzewa w odległym, dalekim planie. Mogę sobie przewracać pędzel bokiem i z jednej strony tylko pracować tak, żeby nanosić na przykład mniejsze płaszczyzny. Dobrze, dołożę sobie teraz do tego więcej takiego ciemnego, żółtego odcienia. To jest taki yellow deep tak zwany, czyli ciemny żółty i od razu troszeczkę jaśniejszego. Obydwa odcienie na pędzlu. Teraz spróbuję troszeczkę porozświetlać, porozjaśniać jeszcze te moje drzewka, szczególnie tutaj od brzegu. Dobrze, tutaj na dole też chciałabym, żeby pojawiła się jakaś taka roślinność. Mamy do czynienia z lasem, więc mamy różne wysokości, różne poziomy. Tam mogą rosnąć różnego rodzaju również mniejsze drzewka, krzewy. I tutaj też pojawia się oczywiście cała gama tego typu roślinności, więc mają prawo tak samo mieć zażółcone, zaczerwienione swoje listki. Zmienię sobie teraz pędzel na szczecinowy, nieco mniejszy. Tutaj też mam potarcie taki szczecinowy, rozczapiżony pędzel, idealny do takich mniejszych elementów. Zmienimy troszeczkę kolorystykę, bardziej zaczerwienimy, pokażemy jakieś takie niskie drzewka, krzewy, może jakieś jarzębiny. I odrobinę przepracujmy jeszcze tutaj na dole. Pociągając delikatnie pędzlem tworzę również takie trawy ozdobne, kolorowe. Te fiolety spod spodu również bardzo pięknie tutaj wyglądają, bardzo pięknie łączą się z tymi czerwieniami, z tym karminem w tym momencie. Dodam jeszcze odrobinę tego oranżu, tak żeby lekko urozmaicić tutaj nam te drzewa. Dobrze, i po takim etapie możemy jeszcze dodatkowo szpachelką powzmacniać niektóre gałązki, wówczas te drzewa jeszcze naturalniej będą wyglądały, ponieważ one częściowo oczywiście zostały przykryte naszym tapowaniem, a gdzieniegdzie mają przecież prawo prześwitywać.
Dobrze, dodam również od razu szpachelką jeszcze troszeczkę światła tutaj na dole, ponieważ tutaj, kochani, jest to mocne słoneczko, które nam naprawdę ma prawo tutaj pięknie tak rozświetlać jeszcze naszą roślinność po swojej stronie. I oczywiście analogicznie do wszystkiego muszą pojawić się takie same odbicia w wodzie. Więc kolory, które się tutaj pojawiły, będą się odbijały. No i cóż musi się odbijać? Oczywiście drzewa. I dlatego teraz, skoro już mamy ustawione drzewa, spróbujemy sobie zrobić ich odbicia. Na razie w taki sposób, a za chwilę je nieco przemarzemy. I nigdy nie zapominajcie o tych odbiciach, bo zawsze nam czegoś w obrazie optycznie będzie brakowało. Tam, gdzie jest woda, tam jest lustro. Dobrze, i jak już mamy takie odbicia, żeby nie było oczywiście zbyt agresywne, no to sobie delikatnie teraz przetrzemy pędzlem i spowodujemy, że one zostaną tak lekko zawirowane przez wodę, ale oczywiście będą pięknie tutaj się prezentowały. Teraz ta woda jeszcze będzie bardziej taka prawdziwa, wyrazistsza dzięki tym odbiciom. No dobrze, mamy bardzo ładną prawą stronę. Tutaj jeszcze sobie troszeczkę popracujemy, no ale przejdźmy teraz do tych drzew. I tak jak powiedziałam, pokażę Wam różne sposoby, różne techniki. Zaczniemy również od tapowania na tych drzewach, ale potem wzmocnimy je dodatkowo szpachelką. Dzięki temu wybiją nam się na pierwszy plan. Więc zaczynamy w sposób bardzo podobny. Zrobimy jakby sobie taki pierwszy podkład, tym razem więcej zdecydowanie pomarańczy, więcej czerwieni. Dzięki temu one również wybiją nam się bardziej do przodu. Mocno tutaj wbijam pędzel. Chcę zrobić tutaj zdecydowanie większy gąszcz tych moich listków. Ale nie tak, żeby zupełnie zakryć to, co się dzieje oczywiście z tyłu, bo to, co jest z tyłu, ma dla nas również, jak widzicie, ogromne znaczenie. To pokazuje nam ten trzeci plan, tą piękną mgłę, która nam się pojawia nad wodą. Dobrze, i dopiero teraz na tej bazie spróbujemy sobie po pierwsze wzmocnić jeszcze raz gałązki, później będzie nam już trudno po zastosowaniu szpachelki w liściach. Wszystko należy robić w odpowiedniej kolejności, jeżeli chcemy namalować obraz od początku do końca farbami olejnymi, bo możemy sobie niechcący zupełnie zblokować naszą pracę i będziemy musieli bardzo długo czekać, aż wyschnie nam chociaż jedna warstwa. Pamiętajcie, że farby olejne schną nawet do kilku tygodni czasami, w zależności oczywiście od grubości warstwy. Więc tutaj trzeba pracować bardzo logistycznie.
układać sobie tak naprawdę każde działanie po kolei, tak aby jedno nie zblokowało nam drugiego. Stąd ta różnorodność technik, wykańczanie właśnie szpachelką, ponieważ to szpachelka daje nam możliwość naniesienia farby mokrej na mokrą. Dobrze, i teraz na tym etapie będę pracowała małą szpachelką. Ten mały dzióbek szpachelki daje mi tutaj taki bardzo fajny efekt wprowadzania samą końcówką w zasadzie koloru. Popatrzcie, pobieram sporo farby na szpachelkę. Na razie jaśniuteńkie kolory i będę wprowadzała w taki sposób moje listeczki. One będą tym razem wypukłe, wyraziste. Najbardziej rozjaśnione oczywiście będą tutaj przy środku obrazu, ponieważ tu jest najwięcej światła. Sporo, naprawdę sporo farby musi teraz iść na szpachelkę, żeby uzyskać ten odpowiedni właśnie efekt. Ja sobie w zasadzie rzeźbię w tym momencie w tej farbie. To wymaga troszeczkę czasu, oczywiście i zabawy więcej niż samo tapowanie, jak zauważyliście, no ale efekt naprawdę jest bardzo również interesujący. Bardzo lubię ten efekt, kiedy pojawiają się takie grube faktury, na przykład liści, na powierzchniach, które pod spodem są bardzo delikatne, subtelne i właśnie takie rozmazane mgiełką. To jest bardzo takie ciekawe i takie efektowne niezwykle, ponieważ obraz staje się wtedy taki niemalże trójwymiarowy.
Te gałązki, które były wcześniej przetapowane, popatrzcie, w niektórych miejscach sprawiają wrażenie, że są cofnięte, natomiast te, które w tej chwili są tak grubo potraktowane szpachelką, one bardzo nam się wybijają tutaj do przodu na ten pierwszy plan, więc drzewo zyskuje jeszcze dzięki temu dodatkowy trójwymiar. Widać teraz, że to drzewo jest jakby nieco cofnięte do tyłu, pomimo tego, że stoją obok siebie. Stosuję oczywiście kilka różnych odcieni. Popatrzcie, zarówno ochrę wprowadzam, odrobinę czerwieni, tego pomarańczu, nieco łamię kolory. Możemy dodać tego rudego brązu troszeczkę tutaj, tak żeby ta kolorystyka była taka naprawdę bardzo urozmaicona. Należy również przyglądać się pod kątem takim czysto estetycznym, czy gdzieś nie pojawiła się jakaś za duża plama, czy nam czegoś nie brakuje, tak aby nic w obrazie później nas po prostu nie drażniło. Dobrze, pod spodem oczywiście powinno się znaleźć troszeczkę liści, które leżą, bo jak to jesienią bywa, one zarówno spadają nam do wody, jak i tutaj na fragmenty lądu. I ja również pokażę, że one w tej wodzie sobie troszeczkę popływają. Ale one muszą mieć również jakieś swoje odbicia, nieco ciemniejsze, bo woda daje nam zawsze efekt cienia. W momencie, kiedy coś na niej leży, płynie, gdzieś tam pod spodem ten cień się pojawia. No i dobrze by było również ten cień tutaj też pokazać przy tych listkach. One często zbijają się w taką częściową masę pływającą. Od góry są oświetlone, gdzieniegdzie pojedyncze. No i tu oczywiście pod spodem też te listki powinny nam się pojawić, gdzieś się zaświecić tymi samymi kolorami. Zaczyna nam się robić bardzo wesoło, przepiękna kolorystyka na obrazie, praca tak mocno, zobaczcie, oświetlona, dużo charakterystycznej kolorystyki typowej dla jesieni. No i czegoś nam tutaj oczywiście brakuje, zabrakło nam cienia, znowu cienia, który musi iść od tej strony w dół, czyli pnie muszą pojawić nam się teraz jako odbicia w wodzie. Już do samego dołu rzucimy tutaj nieco szpachelki, ściągniemy, popatrzcie, kolorami. Troszeczkę nawet czerni, bo tu naprawdę mamy ciemno i musi zapanować mocny kontrast w tym miejscu. Dobrze, i oczywiście rozmaz. Pod
Patrzcie, dzięki takiemu rozmazowi pojawia nam się znowu efekt wody. Która wyraźnie pokazuje, że ona tutaj płynie. Jest piękna tafla, mocno oświetlona. Dobrze, jeszcze odrobina po tej stronie listeczków. Kilka rozjaśnionych gałązek, które mają prawo również po tej stronie być naprawdę pięknie, popatrzcie, oświetlone. Dobrze, i dodajmy jeszcze troszeczkę po tej stronie również takich ciepełek. Popracujmy odrobinę ciepłymi barwami, żeby ta zieleń nie była taka po prostu zupełnie tylko odizolowana i zielona. Niech tutaj też troszeczkę tego światła i tego ciepła się pojawi nam po tej stronie, bo aż prosi to nas. Te czerwienie, które się tutaj gdzieś pojawiły w tym dalszym planie, również, prawda, będą ingerowały w jakiś sposób barwny, kolorystycznie na to, co tutaj się dzieje. Maczając szpachelkę, pamiętajcie, w oleju i delikatnie ustawiając bokiem, możecie robić bardzo cienkie efekty, chociażby takich trawek na pierwszym planie. Dobrze, moi kochani, będziemy w zasadzie zbliżać się do końca naszego jesiennego pejzażu.
mnóstwo światła, mnóstwo pięknego koloru, prawdziwa jesień z przepięknym, popatrzcie, oświetleniem i mocnymi, żywymi barwami. Dzisiaj zobaczyliście, że można namalować drzewa, jesień, liście kilkoma technikami, kilkoma sposobami, farbami olejnymi. Pozostał nam w zasadzie podpis. Podpis wykonam pędzelkiem malutkim, tak zwanym kołankiem. Zawsze staram się wykonywać podpis gdzieś w dolnym rogu. Zazwyczaj jakoś przyjęło się, że jest to prawy róg, ale oczywiście nie musi być, bo nie zawsze jest na to miejsce. Podpis staramy się tak wykonywać, żeby był kontrastujący do tego, co dzieje się w danym miejscu na obrazie. Więc jeżeli tutaj jest ciemno, postaram się wykonać podpis jaśniejszym kolorem. No dobrze, będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy spróbujecie sobie namalować taki piękny, jesienny pejzaż i zawiesić go w domu adekwatnie do pory roku. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów.